pracowałem w Sztokholmie, zrobiłem jeszcze jedno przedstawienie według Wyspiańskiego, spróbowałem zrobić Członkowy kapelusz Labisza, komedię. Zrobiłem jeszcze Romeo i Julię, ale to już nie były przedstawienia, które by wniosły coś nowego do mojego teatralnego doświadczenia. I na tym od lat poprzestałem. Nie wiem, rozstałem się ze starym teatrem i myślę, ten stary teatr zresztą stał się już innym teatrem zupełnie. Może mu się uda odbudować swoją osobowość, bardzo bym chciał, no ale myślę, że żeby odbudować, musiałby znaleźć 3 znowu takich reżyserów młodych, zdrowych i zawziętych, jakimi my byliśmy, Konrad Swinarski, Jerzy Jarocki i ja w tamtych czasach. No i tacy, którzy by mogli ten zespół krnąbrny i taki olbrzymi po prostu zdyscyplinować. Także... Zastępstwo jakieś zamiast tego teatru żywego zaczął pan robić sztuki teatralne w telewizji. Tak, muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o naszą telewizję, to ona w swoim programie kulturalnym, bo telewizja jak nastała, od razu wzięła na siebie jakiś obowiązek, że tak powiem, no, żeby rozprzestrzeniać teatr. Jakiego rodzaju? No, teatr telewizji. Ja w jakichś 60 latach zaraz na początku zmierzyłem się z pierwszym teatrem telewizji, który jeszcze był teatrem na żywo. Znaczy stały kamery i to, cośmy zagrali, tośmy zagrali. Kto się pomylił, to się pomylił. Ale co było zabawniejsze, że w tym czasie, dzisiaj może się to wydaje zupełnie nieprawdopodobne, ale w tym czasie redaktorzy teatru telewizji wiedzieli, kto ma telewizor w Warszawie. Także pani redaktor mówi, panie Andrzeju, niech pan nie robi tej sceny, jemu się to nie spodoba. I było wiadomo, kto będzie siedział tego wieczoru przed telewizorem, komu się to nie spodoba. A ponieważ te telewizory mieli przede wszystkim działacze partyjni, więc myśmy wiedzieli, do kogo my się zwracamy. Także to, co dzisiaj się mówi, że milionowa widownia nas ogląda, to wtedy nas oglądała widownia kilkunastu czy kilkudziesięciu telewizorów. No. I to oczywiście miało swój szarm, swój początek. Te właśnie widowiska telewizyjne, które były, że tak powiem, pokazywane na żywo. Ale bardzo szybko zrobiłem pierwsze przedstawienie po kilku latach Macbeta. Zawsze chciałem zmierzyć się z Macbethem. Macbeth na scenie, trudny, a w teatrze telewizji... Co teatr telewizji w międzyczasie w Polsce zaczął produkować jako zjawisko, zupełnie samo w sobie. Mianowicie swojego rodzaju połączenie teatru z filmem, ponieważ wdarli się do telewizji filmowi reżyserzy. My wnieśliśmy do teatru telewizji właśnie plener, właśnie sceny jakieś, Hamlet, a dlaczego Macbeth, a dlaczego nie? Może być bitwa, może być, wszystko może być. Oczywiście w granicach tej skromnej inscenizacji, jaką dawała nam telewizja, ale jednak powoli potem przeniosłem niektóre spektakle, zwłaszcza Noc listopadową dla teatru telewizyjnego. Zrobiłem kilka spektakli, które wcale nie były moimi filmami czy przeniesieniami, nie były przeniesieniami moich spektakli z teatru. Teatr telewizji zaczął odgrywać coraz ważniejszą rolę w Polsce i co jest można istotne, że on stał się czymś pomiędzy teatrem i pomiędzy filmem. Reżyserzy z teatru, przychodząc do teatru telewizji, stawali się powoli reżyserami filmowymi, a my z kolei reżyserzy filmowi zapoznawaliśmy się jakby z repertuarem teatru, dlatego że teatr telewizji domagał się od nas repertuaru teatralnego. I to przenikanie bardzo było piękne, zdrowe i muszę powiedzieć, że jeżeli ten teatr zniknąłby z naszych kulturalnego świata, byłaby to wielka krzywda dla kultury, wielka strata. Dlatego, że właśnie ta pośrednia forma, ta hybryda, jakby się wydawało, jest bardzo twórcza, bardzo ożywiająca i dla teatru, ożywiająca i dla filmu. I jeżeli myślę o pracy dla
teatru, to bardziej właśnie myślę o pracy dla teatru, telewizji.